Cześć misiaczki! Tutorial, z którym dzisiaj do Was przychodzę, jest odpowiedzią na Wasze liczne pytania i prośby o fryzurę na wesele, na komunie, na jakieś rodzinne imprezy, czy też jakieś wieczorne wyjścia. To będzie fryzura na specjalne okazje, taka, którą będziecie w stanie wykonać samodzielnie. Wystarczy, że macie włosy przynajmniej do ramion albo dłuższe. Mogą być cienkie, mogą być grube, mogą być proste, mogą być kręcone. Ja tę fryzurę wykonywałam na włosach długości troszeczkę za ramiona, dosyć cienkich, ale na każdym innym typie włosów wyjdzie ona równie fajnie. Tak naprawdę to upięcie jest na tyle uniwersalne, że równie dobrze możecie nosić je na co dzień. Na większą okazję wystarczy ozdobić je jakąś fajną spinką albo jakimś kwiatkiem, ale tak naprawdę nawet nie ma takiej konieczności. Ta fryzura jest urocza, jest oryginalna, jest delikatna, jest to niskie upięcie, może być w nieładzie, może być trochę romantyczne, ale o tym zaraz przekonacie się same, także zabieramy się za czesanie. Zaczynam od podzielenia włosów na kilka części i z każdej z nich zrobię malutkiego kucyka. Tych części możecie zrobić tak naprawdę ile chcecie, aczkolwiek im krótsze włosy, tym więcej lepiej zrobić kucyków, dlatego że potrzebujemy tej długości, żeby jeden kucyk sięgnął do drugiego, za chwilę zobaczycie, o co chodzi. Więc w każdym razie ja zrobię ich może 7, Wy zróbcie tyle, ile Wam odpowiada. Te kucyki robię mniej więcej od ucha do ucha. Zaczęłam tutaj przy prawym uchu, ostatni kucyk zrobię przy lewym uchu i wszystkie są mniej więcej w jednej linii. Przy twarzy zostawię sobie z obu stron po jednym luźnym paśmie włosów. One nam się przydadzą na końcu, żeby ukryć gumeczki kucyków, a poza tym wszystkie włosy są na tym etapie związane. Teraz wyciągam sobie włosy w górnych partiach po to, żeby dodać nieładu w tej części głowy i żeby dodać sobie też trochę objętości, żeby wymodelować kształt głowy w tym takim strategicznym miejscu, gdzie włosy lubią być przyklapnięte. Ja generalnie lubię fryzury w nieładzie, takie boho i właśnie dzięki temu ta fryzura będzie tak wyglądać. Także przytrzymuję jedną dłonią kucyka przy gumce, a drugą szczypię pasemka powyżej i wyciągam je lekko do góry. Jeśli na tym etapie zrobi Wam się trochę bałagan, nie przejmujcie się, ten bałagan tak naprawdę dodaje tej fryzurze uroku. Dobra, pasemka są już wyciągnięte, teraz zaczynamy od pierwszego kucyka z brzegu. Ja lekko go tapiruję, bo te włosy są dosyć cienkie. Jeśli macie grube włosy, możecie ominąć moment tapirowania, ale też możecie go zastosować, wtedy włosy o wiele lepiej się układają. Dzielę kucyka na pół, przekładam te połówki wokół sąsiedniego kucyka i dokładam go do kolejnego kucyka i związuję razem gumeczką. Wracam do poprzedniego kucyka, tego, którego opuściłyśmy wcześniej, tapiruję go znowu lekko, dzielę go na pół i powtarzam to samo, co przed chwilą. Przekładam jego połówki górą i dołem, nad i pod sąsiednim kucykiem i dołączam do kolejnego kucyka i związuję gumeczką. I powtarzam znowu to samo. Wracam do tego ominiętego kucyka, lekko go tapiruję. Tutaj zamiast tapirowania możecie też użyć na przykład pudru dodającego objętości albo jakiegoś sprayu teksturyzującego. Generalnie czegoś, co te włosy trochę zmatowi i sprawi, że będą się lepiej układały. No i znowu dzielę kucyka na pół, przekładam jego połówki górą i dołem nad sąsiednim kucykiem, nad i pod i dołączam go do kolejnego kucyka. I tak postępuję, dopóki nie skończą nam się kucyki. W międzyczasie dobrze jest już rozciągać pasma, żeby dodawać im objętości. To jest łatwiejsze podczas zaplatania niż na końcu, już po zakończeniu fryzury. A chcemy, żeby ona była fajna, objętościowa, więc rozciągamy te pasemka delikatnie do góry i do dołu. Teraz zobaczcie, że nie mam już dołożyć do czego tego kucyka, bo zostały mi tylko dwa, więc dzielę go na pół, oczywiście wcześniej troszkę go podtapiruję. Dzielę go na pół i po prostu te połówki przekładam górą i dołem nad i pod sąsiednim kucykiem. No i już nie dołączam go do żadnego kolejnego, bo już tego kolejnego nie mam.
a więc po prostu przekładam je i związuję gumeczką. I tak postępuję aż po same końcówki. Czyli teraz ten poprzedni kucyk podtapiruję, podzielę na pół i przełożę jego połówki wokół tego drugiego kucyka. Teraz mamy tylko dwa, pracujemy raz na jednym, raz na drugim, dopóki nie skończą nam się włosy. No i dobra, dotarłyśmy do końcówek. Teraz zawijamy nasz splot, podwijamy go pod spód i ukrywamy na tyle pod spodem, pod naszym poprzednim warkoczem, na tyle, na ile się da. Upinamy wsówkami. I na koniec rozciągamy sobie jeszcze te poszczególne pasma na boki, żeby dodać tej fryzurze jak najfajniejszej objętości. Teraz przydadzą nam się pasma, które zostawiłyśmy luźne przy twarzy. Ja użyję tutaj pętelki. Nie musicie używać pętelki, możecie przełożyć je po prostu dłonią. Chodzi o to, żeby pasma przełożyć nad gumeczkami tych skrajnych kucyków, tak żeby je ukryć. I delikatnie upinamy wsówką, porozciągamy sobie trochę. Te wiszące końcówki chowamy pod spód i upinamy wsówkami. Z drugiej strony to samo. Przewijam sobie pasmo nad gumeczką, tak żeby ją ukryć i jego końcówkę chowam pod spodem i upinam wsówką. I to już jest w zasadzie fryzura skończona. Ja sobie jeszcze ją porozciągam, żeby dodać jej tej objętości i takiego nieładu. I na koniec możemy sobie jeszcze ozdobić fryzurę jakimiś kwiatkami, czy jakąś spinką, czymś, co będzie pasowało do Waszej kreacji. Ja tutaj użyję gipsówki, którą bardzo lubię ozdabiać wszelkie fryzury. Uważam, że ona dodaje super uroku. I to wszystko. I fryzura zrobiona. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że wykorzystacie tę fryzurę na jakąś specjalną okazję. I czekam oczywiście na Wasze komentarze i zdjęcia Waszych dzieł, bo jestem bardzo ciekawa, jak Wam idzie czesanie. No i oczywiście, tak jak już mówiłam, zdjęcia, które od Was dostaję, publikuję w specjalnym albumie na fanpage'u na Facebooku, więc jeśli chcecie, żeby Wasze fryzury się tam pojawiły, no to ślijcie. Czekam na Wasze prace. Standardowo zachęcam Was też do śledzenia mojego Facebooka i Instagrama, bo tam jesteśmy bardziej na bieżąco i pojawia się mnóstwo zdjęć fryzur. Linki zostawiam Wam w opisie filmiku, a my tutaj widzimy się już za kilka dni w kolejnym tutorialu. Pa!